Dzisiaj mamy specjalny odcinek, bo nie jestem w nim sama. Z kim jestem? Jak masz na imię? Skąd jesteś? Nazywam się Milena Wojtowicz-Cardozo, jestem z Brazylii, jestem Brazylijką, ale mam polskie korzenie i teraz obecnie jestem doktorantką na zakresu literatury. I dlatego się też poznałyśmy już kilka lat temu, nawet Tak, nie pamiętam. No, tak, ja nie pamiętam dokładnie, 3 lata albo więcej. Milena była jedną z moich pierwszych w sumie uczennic polskiego, bo miałam zaszczyt taki uczyć się grupę właśnie Brazylijczyków polskiego pochodzenia. I o Brazylijczykach, o Brazylii trochę sobie dzisiaj porozmawiamy i o tym, jak to w ogóle wygląda i jak dużo, mam nadzieję, że mi opowiesz, jak dużo jest osób polskiego pochodzenia tam i co robicie, żeby ten polski podtrzymywać. Jeśli ktoś z Was jeszcze mnie nie zna, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. To Milena, przechodzę do pytań. Może najpierw jesteśmy w Warszawie, jesteś z Brazylii, co robisz? No, ja dostałam stypendium z programu Polonista Nawe i byłam na rok na stażu doktoranckim, jeśli nie wiem, poprawnie ja powiedziałam, na OAM-u w Poznaniu i zrobiłam badania o literaturze polskiej, której ja zajmuję się prawie od 4 lata albo więcej. Bardzo fajnie, że udało Ci się też wpaść do Warszawy i mam nadzieję, że podobało Ci się. Tak, bardzo podobało mi się. Wspomniałeś, że masz polskie pochodzenie. Pewnie teraz ktoś, kto ogląda, myśli, że może mama, może tata. Ze strony mamy. Mój dziadek był Polakiem, też moja babcia miała też polskie korzenie, ale myślę, że był pradziadkowie albo coś, nie pamiętam dokładnie. I w którym roku, wspomniałaś, przyjechali do Brazylii? Mój dziadek, ja wiem, że przyjechali z rodzicami w 1912 roku. Tak, czyli dawno temu. Tak. To jest niesamowite, że ten polski jeszcze wtedy pewnie był zupełnie inny, prawda, niż ten teraz. Ja to już wiem, ale zapytam dla innych. W domu nie mówiliście po polsku? Nie mówiliśmy. Niestety nie. To jak nauczyłaś się polskiego? Bo mówisz świetnie. Dziękuję bardzo. No, ja chodziłam na szkoły językowe, bo moja uczelnia we Brazylii ma szkoły językowe i patrzyłam, że było polskiego, ja chciałam też tak. Myślałam też tak poprawnie mówić mój polskie nazwisko, bo cały czas mówię inaczej, bo nie wiemy dokładnie jak jest fonetyka polska. I się udało i dalej. A potem ja skończyłam też polonistykę i zrobiłam magister też związany z polską kulturą i dalej. Niesamowite. I sama z siebie jakby poczułaś chęć do tego polskiego, do tej nauki. Tak jest. Bo ja kiedy uczyłam się angielskiego, dla mnie brzmi tak nudny i trochę jest trudny, a wiem, że polski jest trudniejszy, ale dla mnie zawsze angielski był trudny. Więc nawet nie z pasji do języków, ale po prostu ta pasja gdzieś do Polski, do polskiego. Tak. I teraz wiem już, że uczysz też nawet swoją rodzinę polskiego. Tak, powoli. I tak ciężko, bo moja mama i moja siostra są dorośli, wiemy. I tak czasami, kiedy jest pisanie, ortografia, jeszcze mają na myśli tylko brazylijskie pisanie. Portugalskie, no. I więcej jest tak trudno zmienić i zwrócić uwagę, jakie jest pisanie po polsku. I nie jesteście jedyną taką rodziną w Brazylii. Myślę, że większość Polaków nie zdaje sobie nawet z tego sprawy. Czy mogłabyś opisać, jak to wygląda i może wiesz, nie wiem, czy masz takie dane gdzieś w głowie, jak dużo osób jest takiego polskiego pochodzenia w Brazylii? W Brazylii wiem, że na południu Brazylii są wiele miasta, w którym ludzie mają polskie pochodzenie i normalnie mówią jak staropolskie albo trochę gwarowe też. I
czasami nie potrafią czytać i napisać. Mówią, rozumią i normalnie też teraz starsi mówią i rozumią. Bo jakiś czas w Brazylii był zakazanie mówienia języka obcy. Był ustawa u nas, między nasze dyktatury. Więc myślę, że straciło polskiego. Ale ma jakieś polskie kultury u nas. Zespół folklorystyczny są bardzo popularny. W Curitiba na przykład mamy 2. W okolicy Curitiba mamy 3 lub 4. Więc też kuchnia polska jest. Pierogi mamy na targu liczne. No właśnie, oglądałam kiedyś taki filmik nawet na YouTubie, że w Kurycybie można zjeść polskie pierogi. Tak, i czasami też znaleźliśmy w supermarkecie. Wow. Tak. I to nie są takie polskie sklepy, jak na przykład znamy z Europy, z niektórych krajów, tylko po prostu faktycznie w supermarketach. Tak, jest taki trochę niszowy, jakiś supermarket jest, ale nie mamy polskie sklepy normalnie. Czasami mamy czekoladę Wende albo coś, bo jest eksportowane. Niesamowite. Więc to jedzenie, czy macie też jakieś inne miejsca, czy rzeczy, które świadczą o tym, że tych Polaków jest tam dużo, osób polskiego pochodzenia? Czy jest coś takiego, nie wiem, jakieś pomniki, jakieś nazwy ulic? Jest coś takiego? Tak, w Curitiba wiele ulic mają polskie imię, nazwiskach. I czasami ludzie nie wiedzą, jakie mówią. Tak, myślę, mamy tu Farodowski, dzieci i coś tak są bardzo... I mamy też memoriał, jaki las święty Jana Pawła II. I jest koncert, to są jak stare domy na Leszki, ludzie, którzy przyjechali z Polski, zbudowano w tym czasie, tak drewniana, bardziej kojarzenie z jakieś zakopane są jakieś drzewa, są jakieś drewniane, tak, takie rzeczy. Też mamy pomnik Jana Pawła II, Kopernika i takie rzeczy. I jakieś festiwale są organizowane, jakieś wydarzenia? Tak, są festiwale też takie z folklorem normalnie. Też są inne miasto, miasteczko, są jakieś noce zupy albo jakieś wydarzenia o imigracji. I wiem, że w Curitiba normalnie w takie lasy Jana Pawła II, jest park Jana Pawła II, oficjalnie nazwę. Mamy święconka, u nas jest w parku, nie jest w kościele. Mamy też takie dni patronka Polski, no Matka Boska Częstochowa. I mamy jasełka też. Wow, więc faktycznie takie elementy bardzo, bardzo polskie. Tak. Super. I tam mówisz o południu Brazylii, tam rozumiem skupia się większość tych osób polskiego pochodzenia, ale Brazylia generalnie jest krajem takim wielonarodowościowym. Można powiedzieć, że macie dużo osób pochodzenia czy europejskiego, czy innych krajów. Czy możesz powiedzieć, czy nie wiem, czy masz taką wiedzę, że na południu są na przykład osoby z pochodzenia polskiego? Jakiego jeszcze pochodzenia osoby są w Brazylii? Na południu normalnie są polskiego, włoskiego, niemieckiego, też ukraińskiego. W Paranie mamy, myślę, jeden miasto, które jest największe. Ludzie mają ukraińskie pochodzenie poza Ukrainie. Tak. Tak. I Rio de Janeiro i São Paulo są też takie rzeczy, są wielorodne, też z Boliwii i inne kraje z Ameryki Łacińskiej. Bo São Paulo jest ogromne miasto, więcej jest takie też biznesowe miasto i ludzie chodzą tam. Jadą, tak. Tak, jadą, tak. Lepiej. Rozumiem, więc też tam się wszystko miesza trochę, można powiedzieć już. Nie ma tak jak na południu. Super. To może jakaś ostatnia wiadomość, co byś powiedziała, jak byś przekonała
osoby, żeby przyjechały do Kurytyby, czy w ogóle do Parany, tak? Do całego stanu. Myślę, że Curitiba dla mnie jest bardzo podobna jako Warszawa, bo mamy parków, mamy ulica Wielka, korki też, ale niestety nie mamy metra, ale nasza komunikacja miejska jest dobra, jak tutaj. I wiem, że mamy mniej budynek bardzo stary, jak tutaj nie mamy zamek. Ale Curitiba, myślę, ja słyszałam, że inni ludzie, którzy z Polski powiedział, że Curitiba wygląda bardzo europejski. Ciekawe. Ja nigdy nie byłam, ale mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję. Zapraszam. Dziękuję bardzo za rozmowę. Muito obrigada. De nada. Português também. Legal. Obrigada pelo convite. Bardzo i do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Pa!